Projekt Kampania możesz wspierać długofalowo za pośrednictwem serwisu Patronite lub jednorazowo poprzez stronę Buy Coffee. Wielkie dzięki za pomoc w rozwoju kanału. Serwus drodzy widzowie, witam Was z ośrodka szkoleniowego Leopard. Dzięki gościnności 10. Brygady Kawalerii Pancernej jestem w stanie pokazać Wam to miejsce. Zapraszam do oglądania. Moja wizyta w ośrodku szkolenia Leopard to z jednej strony spełnione marzenie, a z drugiej naturalna konsekwencja jednego z ostatnich odcinków. Mam tu na myśli mój podcast z tutejszym instruktorem, młodszym chorążym Marcinem Chrabąszczem. W tamtej rozmowie poruszaliśmy kwestie szkoleniowe, a mój gość opowiadał, jak w praktyce wygląda trening czołgistów oraz jakimi pomocami naukowymi dysponuje ośrodek. Dzisiejszy materiał stanowi zatem świetne uzupełnienie tamtego odcinka, a jego pomysłodawcą jest właśnie pan instruktor. Wizyta w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, przy której mieści się placówka OSL, to oczywiście także okazja, by zobaczyć na żywo sprzęt i porozmawiać z żołnierzami. Miałem już okazję kilkukrotnie oglądać na żywo czołgi Leopard 2, czy to podczas pikników wojskowych, czy mojej ostatniej wizyty na poligonie w Nowej Dębie. Tym razem jednak na wyciągnięcie ręki były wszystkie 3 warianty tych maszyn, jakie znajdują się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Znalazła się także chwila czasu na rozmowę z instruktorami o budowie tych czołgów i różnicach pomiędzy poszczególnymi wariantami. Z parku sprzętu technicznego pora przemieścić się do serca ośrodka szkolenia Leopard, a więc hali symulatorów. Odległość, jaką mieliśmy do pokonania, była dość znacząca, a więc niezbędne było użycie pojazdu mechanicznego. Wyruszałem z jednego ekscytującego miejsca do drugiego. Ja skorzystałem z samochodu, ale równocześnie z parku sprzętu technicznego do hali symulatorów ruszał jeden z Leopardów 2.pl. Wiedząc, że taka okazja szybko się nie powtórzy, pożyczyłem swój aparat obsługującym go żołnierzom i poprosiłem o wykonanie kilku ujęć. Za sterami maszyny siedział starszy szeregowy Tomasz Rybak, jeden z doświadczonych kierowców ośrodka szkolenia Leopard. Jak widzicie, pokonywane bezdroża nie stanowiły dla czołgu najmniejszego problemu. Ujęcia z przejazdu kojarzą mi się z rejsem niewielkim statkiem po wzburzonym morzu. Wystarczy jednak mojego komentarza. Pozostawiam Was na chwilę samych, abyście mogli posłuchać dźwięku silnika Leoparda. A teraz crème de la crème ośrodka szkolenia Leopard, czyli znajdująca się za mną hala symulatorów. Już na wejściu wita nas jeden z systemów budzących największe zainteresowanie. Przed Wami specjalne skrzynie, w których przechowywany i transportowany jest laserowy symulator strzelań Agdus. Służy on do prowadzenia szkolenia ogniowego. Zainstalowany bezpośrednio na czołgu, pozwala strzelać do tarczy lub innego wozu bojowego z wykorzystaniem wiązki laserowej. Składa się on z wkładki pomiarowej umieszczanej w lufie, detektorów trafień zainstalowanych na zewnątrz czołgu, specjalnego komputera i drukarki, które wozi się w pojeździe, oraz całej sieci przewodów, które łączą te elementy. Drukarka odpowiedzialna jest za specjalne wydruki opisujące efekty trafień. Zainstalowanie systemu Agdus na czołgu dla wyszkolonej załogi zajmuje około 15 minut. Symulator pozwala na trening załóg i prowadzenie pojedynków pancernych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Umożliwia wykonywanie strzelania na strzelnicach bez użycia amunicji treningowej, co zmniejsza koszty i podnosi bezpieczeństwo.
Widoczna na nagraniu i obecnie używana wersja urządzenia to BT41. Obecnie ośrodek testuje nowszą, bezprzewodową wersję BT46. Firma Saab, producent Agdusa, ma w swojej ofercie zestawy na praktycznie dowolny rodzaj sprzętu wojskowego, w tym dla żołnierzy piechoty. Pozwala to na przeprowadzenie bardzo rozbudowanych ćwiczeń taktycznych. Obok kosmicznego wręcz Agdusa coś bardziej analogowego. Mianowicie jest to makieta ośrodka oraz należącej do niego strzelnicy. Służy ona do szkolenia załóg z procedur obowiązujących podczas strzelań. Pośród zaawansowanych symulatorów takie proste pomoce dydaktyczne również mają swoje miejsce i zastosowanie. Kolejnym bardzo ważnym symulatorem jest trenażer wieży AAT. Urządzenie przypomina wieżę czołgu Leopard 2 ze zdjętym pancerzem. Jest wiernym odzwierciedleniem przedziału bojowego maszyny. Odwzorowane są stanowiska dowódcy i działonowego, ale symulator AAT służy przede wszystkim do szkolenia ładowniczych. Mogą oni ćwiczyć przy użyciu tej maszyny ładowanie pocisków, które gabarytami i masą odpowiadają tym bojowym. Warto dodać, iż podobnie jak prawdziwa wieża, symulator AAT może się obracać. Urządzenie jest w stanie symulować także różnego rodzaju awarie. Jak widzicie podczas kręcenia materiału, trwał egzamin jednego z kandydatów na ładowniczego. Trenażer AAT pozwala również doskonalić się działonowym z płynnego naprowadzania znaku celowniczego na cel z wykorzystaniem tablicy celów liniowych. To proste ćwiczenie jest niezbędne do płynnego opanowania pracy na pulpicie działonowego, co umożliwia później bardzo szybkie i płynne naprowadzanie armaty i niszczenie wykrytych celi. Kolejny symulator o nazwie ASPT służy do szkolenia ogniowego, działonowego i dowódcy. Ich przedziały są wiernie odwzorowane, a urządzenie pozwala na ćwiczenie ich poziomu zgrania. Właśnie możecie zobaczyć jednego z kursantów przyszłego działonowego podczas szkolenia. Obok niego miejsce zajmuje instruktor, który nadzoruje przebieg szkolenia. Urządzenie posiada rozbudowaną bibliotekę ćwiczeń o zwiększającym się poziomie trudności, które kursanci muszą kolejno zaliczać. Początkowo są to strzelania w postoju do celów nieruchomych, następnie walka z celami ruchomymi, strzelanie w ruchu, walka w nocy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, strzelanie na dalekie odległości, walka ze śmigłowcami oraz walka w terenie zurbanizowanym. Po opanowaniu tych technik ogniowych kursanci muszą zmierzyć się z ćwiczeniami, w których poza przeciwnikiem będą zmagać się również z różnymi symulowanymi awariami podzespołów czołgu. Radzenie sobie w takich sytuacjach jest oznaką najwyższego poziomu opanowania swojej maszyny. Ośrodek jest również wyposażony w symulator AGPT. Urządzenie to przypomina wspomniany już symulator ASPT, jednak przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń taktycznych całym plutonem. Do urządzenia z zewnątrz przypominającego kontener wsiada cała załoga czołgu i współpracując z pozostałymi wodzami wykonuje bardzo rozbudowane ćwiczenia. Urządzenie pozwala symulować bitwy pancerne na poziomie kompanii z udziałem artylerii oraz lotnictwa. Obecnie symulator AGPT znajduje się w modernizacji, aby spełnić wymogi szkolenia załóg czołgów Leopard 2.pl. Również szkolenie kierowców odbywa się przy użyciu symulatorów. Noszą one oznaczenie SJCL i są one odwzorowaniem przedziału kierowania czołgów Leopard 2.pl. Zostały skonstruowane przez rodzimy Obrum. Urządzenia oddają nie tylko wygląd przedziału kierowania. Dzięki specjalnym siłownikom odzwierciedlają także wrażenia z jazdy po różnym terenie. Kierowca ma możliwość szkolenia się podczas jazdy zarówno z zamkniętym, jak i otwartym włazem. Podobnie jak poprzednie maszyny, symulatory SJCL są w stanie symulować różnego rodzaju awarie. Korzystając z gościnności instruktorów i chwili przerwy w szkoleniu, miałem okazję zasiąść za sterami tego symulatora. Oczywiście jeżeli chodzi o kierowanie czołgiem, to jestem totalnym laikiem,
ale było to niezapomniane doświadczenie i okazja, by zapoznać się z warunkami pracy kierowcy. Muszę potwierdzić wszystkie krążące w sieci opinie. Kierowca ma do dyspozycji komfortowe warunki pracy, zarówno jeżeli chodzi o przestrzeń, jak i wygodę oraz możliwość regulacji fotela. Gdy wszystkie systemy są sprawne, Leopardem jeździ się naprawdę prosto. Wygodny wolant kierowniczy, automatyczna skrzynia biegów i hydrauliczne wspomaganie sprawiają, że czołgiem tym jeździ się pod wieloma względami tak łatwo jak samochodem. Bardzo ciekawym urządzeniem jest także symulator TTT. Został on opracowany przez firmę Autocomp Management we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Służy on do szkolenia całej załogi i jest w pełni przenośny. Czas przygotowania symulatora z trybu transportowego do pracy wynosi zaledwie 30 minut. Składa się on z 4 lub 5 stanowisk, po jednym dla każdego członka załogi i prowadzącego szkolenie instruktora. Symulator ten wykorzystywany jest do doskonalenia wyszkolonych załóg z zakresu prowadzenia ognia oraz taktyki. Szkolenie może być prowadzone dla pojedynczego żołnierza lub dla całej załogi czołgu. Możliwe jest nawet wykonanie szkolenia na poziomie plutonu lub kompanii czołgów. Oczywiście oprócz prezentowanych zaawansowanych pomocy naukowych, jakimi są symulatory, ośrodek szkolenia Leopard ma także na swoim wyposażeniu bardziej klasyczne pomoce dydaktyczne. Mam tu na myśli plansze poglądowe, prezentacje czy amunicję szkolną, jak i treningową. Miałem także okazję odwiedzić halę remontową ośrodka, na której prowadzone są kursy mechaników wieży i podwozia czołgów Leopard 2. Na wyposażeniu OSL znajduje się kompania czołgów Leopard 2 we wszystkich używanych obecnie w Wojsku Polskim wariantach, jak również czołgi do nauki jazdy Leopard NJ. Tutejsi mechanicy dbają o sprawność tych maszyn. Była to jednocześnie okazja, by zobaczyć, ile przygotowań wymaga wymiana powerpacka w zmodernizowanym do wersji 2.pl Leopardzie. I tak moja wizyta w ośrodku szkolenia Leopardy dobiegła końca. Serdeczne podziękowania dla 10. Brygady Kawalerii Pancernej za możliwość realizacji tego materiału. Chciałbym podziękować także moim patronom, dzięki którym odcinki wyjazdowe wreszcie stały się możliwe. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!